Dzień dobry z Rijadu, stolicy Arabii Saudyjskiej, kraju, o którym śmiało można powiedzieć, że jest mocarstwem, także dzięki ropie, której ma bardzo dużo. Ostatnio jednak młody saudyjski książę, który de facto rządzi krajem, wymyślił, że kraj pójdzie jeszcze dalej i stanie się potentatem zielonej energii. Wystarczyło jednak zaledwie 5 lat, aby te plany można było włożyć między bajki. Zapraszam Was teraz na specjalny film o niespełnionym saudyjskim marzeniu. To, co widzisz teraz na ekranie, zaczęło się prawie 100 lat temu, dokładnie w latach 30. XX wieku. To właśnie wtedy we wschodniej części Arabii Saudyjskiej odkryto pierwsze złoża ropy naftowej. Czarne złoto sprawiło, że w następnych latach biedny kraj Beduinów stał się mocarstwem. Dzisiaj Arabia Saudyjska to największy na świecie eksporter ropy. Dziennie produkuje ponad 10 milionów baryłek tego surowca, a w tyle zostawia inne naftowe potęgi, takie jak Rosja czy Stany Zjednoczone. Ale następca tronu Arabii Saudyjskiej, człowiek, który de facto rządzi krajem, książę Mohammed bin Salman, doszedł niedawno do całkiem słusznego wniosku, że gdy już zasoby ropy się skończą, to po bogactwie i luksusach zostanie tylko wspomnienie. Wymyślił więc, że kraj przejdzie z produkcji ropy na produkcję energii odnawialnej i stanie się potentatem w tej dziedzinie. 5 lat po tym, jak książę bin Salman opublikował swoją wizję reform, wiadomo już, że jest ona nieaktualna. Zresztą sam książę mówił ostatnio w mediach, że Saudyjskie Królestwo będzie naftowym potentatem przez wiele dekad. Skąd ta zmiana? Arabia Saudyjska twierdzi, że największym rywalom, Ameryce i Rosji, za 2-3 dekady skończą się zasoby ropy. Co prawda Zachód przejdzie już wtedy na zieloną energię i nie będzie potrzebował ropy, ale Saudowie będą ją sprzedawać na wschód, do Chin czy Indii. Skoro bowiem zapasy są nieprzebrane, a klienci będą dalej pukać do drzwi, to po co zabijać złotą kurę? Światowi eksperci nie są pewni, na ile obliczenia księcia bin Salmana są realistyczne, ale przyznają, że nie są to rzeczy z kosmosu. Po pierwsze, walka z globalnym ociepleniem idzie bardzo wolno, a po drugie, wojna na Ukrainie sprawiła, że Zachód przeprosił się z paliwami kopalnymi, w tym z ropą. Nie oznacza to, że książę Mohammed bin Salman wstrzymał ogłoszony z wielką pompą projekt Wizja 2030, którego odchodzenie od ropy jest częścią. Najważniejszym punktem tego planu ma być wybudowanie futurystycznego megapolis Neom, czyli miast położonych na pustyni, ale w pełni ekologicznych. W tym miasta o nazwie The Line, czyli liczącego 170 km długości pasa połączonych ze sobą społeczności. W miastach tych ma w ogóle nie być samochodów ani ulic, a ich mieszkańcy będą mieli maksymalnie 5 minut piechotą do sklepów, szkół czy urzędów. W Neom mają znaleźć się latające taksówki, sztuczny księżyc zapalany każdego wieczoru oraz sztuczne chmury, z których będzie padał deszcz i dzięki temu nie będzie suszy. A do tego jeszcze największe na świecie zagęszczenie luksusowych restauracji. Do tego Saudowie chcą też ściągnąć do siebie turystów z całego świata, nie tylko tych, którzy przyjeżdżają do Mekki. Nowy plan zakłada, że co prawda Saudowie nie odejdą od ropy, ale będzie ona stanowić jedynie 50% energii w kraju. Reszta to źródła odnawialne. Można powiedzieć, że saudyjski książę Mohammed bin Salman w zasadzie porzucił już plan przekształcania królestwa w potentat zielonej energii. Ale mówi, że ten nowy plan jest jeszcze lepszy, bo czego jak czego, ale Mohammedowi bin Salmanowi poczucia własnej wartości i pewności siebie nie można odmówić. Zresztą zobaczcie w linka, które macie teraz na górze ekranu, linka do odcinka, który opowiada o tym, w jaki sposób Mohammed bin Salman doszedł do władzy. Opowiada o saudyjskiej wersji gry o tron. Ta i jeszcze wiele innych ciekawych historii z Bliskiego Wschodu znajduje się na kanale podcastu Świat na YouTube, na którym teraz jesteście. Zachęcam Was do subskrybowania tego kanału i do obejrzenia sobie wielu materiałów, które tutaj znajdziecie. I oczywiście powiedzcie o nas swoim znajomym i przyjaciołom. Do zobaczenia!